Czy podoba Wam się mój nowy seksowny głos? Omega. Dobra, zobaczymy jak pójdzie ten odcinek, ale rozchorowałam się, uwaga, rozchorowałam się dokładnie na moje urodziny. Dzień przed moimi urodzinami leżałam w łóżku, po prostu coś takiego grypowego, rozłożyło mnie. I starałam się kurować. Jadłam surowy czosnek, herbata z miodem, z imbirem, z cytryną. Faszerowałam się wszystkim. Dostałam kiedyś od mamy Neozinę z Polski i w moje urodziny czułam się bardzo dobrze, ale teraz znowu to wróciło. Jakby czuję, że moje gardło jest zdarte. Wczoraj wyszłam na miasto, co może było błędem. Dzisiaj mam trochę zmieniony głos, mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać, a może to wyjdzie na plus i będę brzmiała lepiej. Chcę też opowiedzieć, że tak wygląda nasz setup podcastu, dopóki będę tutaj mieszkała. Prawdopodobnie nic się nie zmieni i ostatnio dużo myślę o tym, zanim przejdziemy do odcinka i ogólnie hej, z tej strony Sara. Ostatnio bardzo dużo myślę o mojej twórczości i o tym, co tworzę, jakiego rodzaju content. Tutaj na razie tylko zdradzę, że będzie parę zmian, jeżeli chodzi o moją twórczość i co dodaję na internecie. Uważam, że zmiany są ważne i są potrzebne i tworzę na internecie już 4 lata i myślę, że tak trochę też przedłużałam te takie zmiany w mojej twórczości. Czy jakby teraz poczułam taki moment, że nie boję się tych zmian i czuję się taka, że wiecie, tworzenie ma mi sprawiać radość i przyjemność, a jak nagle przestało mi się jakby podobać, czy przestałam mieć jakąś taką motywację do robienia, to po prostu jest czas na zmiany. A dzisiaj temat odcinka to jest stawanie się kobietą. Jest to temat, który już mi bardzo długo chodził po głowie i też dostałam od Was dużo wiadomości, że chcielibyście usłyszeć, jak mówię o tym, ponieważ jest to naturalna część życia, że dojrzewamy, dorastamy, zmieniamy się i też rozwijamy się, jeżeli chodzi o naszą seksualność i myślę, że taki temat stawania się kobietą, czuję się teraz taka gotowa, żeby opowiedzieć o trochę moich etapach i jak to wyglądało, dojrzewanie, jak to wyglądało. Ja zmagałam się bardzo długo, że nie czułam się jak kobieta czy jak dziewczyna, porównywałam się do innych dziewczyn, zaczęłam dojrzewać w bardzo późnym wieku, więc tak, chcę opowiedzieć o wszystkich moich etapach. Czuję się teraz bardziej kobietą niż kiedyś. Kiedyś też w ogóle tak nie potrafiłam na siebie patrzeć jak na obiekt zainteresowań dla mężczyzn, ale o tym też opowiem później. Zaczynając, pamiętam, że od zawsze interesowałam się chłopakami i będę tutaj mówiła też w tym odcinku stawanie się kobietą pod względem takim romantycznym, że bycie partnerką, bycie w relacji, też jeżeli chodzi właśnie o seksualność, o tym jak ja się czuję, jak się czułam. I myślę, że właśnie zainteresowanie chłopakami i czy chłopacy interesowali się mną ma jakiś taki duży aspekt czy wątek, jeżeli chodzi o tą moją seksualność i po prostu stawanie się kobietą. Pamiętam, że właśnie od zawsze interesowałam się chłopakami, zawsze biegałam za chłopakami i to już było w podstawówce, zawsze ktoś mi się podobał i miałam po prostu, wiecie, motyle w brzuchu, że podobał mi się ten chłopczyk, miałam, nie wiem, może z 12 lat, miałam crusha na tego chłopaka, później tego i spotykałam się, chodziłam na spacery i myślę, że w takim bardzo młodym wieku, jeszcze przed dojrzewaniem, było to takie naturalne, zdrowe i naprawdę zawsze mi się ktoś tam podobał i teraz jakby tak myśląc o tym, to uważam, że to było mega urocze, że na przykład w podstawówce szłam po szkole do jakiegoś chłopaka i on mi pokazywał swoje chomiki, bo miał bardzo dużo chomików w swoim domu i to było coś takiego, że on mnie jakby trochę tym przekupił, że mi mówi, że no, że przyjdź do mnie, to Ci pokażę wszystkie moje chomiki. W ogóle mega śmiesznie. I ja szłam do niego i później szliśmy na jakiś spacer i wiecie, i to było takie mega cute i takie mega romantyczne. A miałam prawdopodobnie 12 lat. Później w gimnazjum bardzo dużo się zmieniło, ponieważ zaczęłam później dojrzewać i zmieniłam też szkołę. Zaczęłam chodzić do innego miasta, do większego, gdzie nagle jest mnóstwo innych dzieci, mnóstwo innych osób. Dziewczyny wyglądają już na bardziej dojrzałe. Już pod koniec podstawówki pamiętam, że wiele moich koleżanek, wiecie, już rósł im biust, zaokrąglały się, że tak powiem i chłopacy, jakby widziałam, że chłopacy trochę inaczej zwracają uwagę na te dziewczyny. Ja jakby też miałam jakieś takie przyzwiska przez to, że mi biust nie rósł od, nie wiem, do momentu, kiedy... Nie wiem kiedy, w sumie to może w zeszłym roku zaczął mi rosnąć biust. I wiecie, i to nie świadczy o tym, czy czujesz się bardziej kobietą, czy nie, ale czułam, że wszystkie dziewczyny zaczęły dojrzewać, a ja jeszcze nie. Zaczęłam dojrzewać, jak miałam jakoś 15-16 lat, dostałam wtedy też miesiączkę i też chodziłam na taniec towarzyski na zajęcia, więc tam też te dziewczyny były trochę też starsze, dojrzałe i bardzo się porównywałam do tego, że właśnie nie mam biustu i pamiętam, że przez bardzo długi okres nosiłam stanik taki push-up z H&M-u, kupiłam, który był 10 razy za duży,
że po prostu tam w środku nic nie było, że tak powiem, ale chodziłam w nim i czułam się trochę lepiej, a z drugiej strony też się czułam, jakbym trochę oszukiwała. I później jak w gimnazjum miałam chłopaka, to przestałam go nosić, bo miałam takie, że mój chłopak prawdopodobnie zobaczy, że tam nic nie ma, więc nie chcę, I don't want to embarrass myself. I przestałam go nosić. I nosiłam, wiecie, jakieś takie zwykłe, no już nie push-up bra, ale wydaje mi się, że każda dziewczyna, albo bardzo dużo dziewczyn, miało fazę, że chodziło się w push-upach. I uważam, że to jest takie piękne, takie teenage core, że we just all wanna be hot, okej? I pomimo, że w gimnazjum, liceum to był mój kompleks i czułam się tak niepewnie siebie, to i tak ja bardzo interesowałam się chłopakami. Ja zawsze za kimś biegałam, zawsze mi się ktoś podobał. I później też zauważyłam z czasem, że ja jestem czymś atrakcyjnym dla chłopaków. Czy jakby zauważyłam to, jak chłopacy mnie odbierają, ponieważ widziałam, że dużo chłopaków też było zainteresowanych we mnie. I później w pewnym momencie, to było w liceum, że tak się całkowicie to zmieniło. Poczułam trochę taką swoją wartość. Wiadomo, że to było na bardzo takim płaskim, płytkim poziomie, ale poczułam swoją wartość, jeżeli chodzi o relacje, że chłopacy powinni za mną biegać i że ja mogę wybrać, z kim chcę się spotykać, że jest tyle jakby opcji, powiedzmy, że wiecie, w liceum jest tyle chłopaków, ale to do mnie, to jest mój wybór, nie? I czy to było zdrowe? Myślę, że nie. Myślę, że nic nie było zdrowego w gimnazjum, liceum, jakieś takie, wiecie, relacje. Pamiętam, że też końcówkę gimnazjum czy początek liceum, chyba w liceum, zerwałam z moim chłopakiem pierwszy poważny związek, bo nie było tam, wiecie, mnóstwo jakichś innych powodów, po prostu czułam, że to nie jest to i zaczęłam biegać z jakimiś chłopakami, którzy byli zupełnie niedostępni dla mnie, którzy nie chcieli być ze mną w relacji i było to takie gonienie i wtedy czułam się, pamiętam, że tak źle ze sobą, że moje po prostu poczucie wartości to było zero, że ja goniłam po prostu za tym chłopakiem, który najmniej chciał ze mną być, czy najmniej się mną interesował, najbardziej mi dogryzał, najbardziej był jakby niemiły dla mnie, przed na przykład innymi. Prywatnie w wiadomościach na Messengerze, na Facebooku był dla mnie miły i pokazywał mi taką trochę ciepłą stronę, trochę bardziej wrażliwą stronę swoją. I to mnie tak bardzo interesowało, że okej, że on się może zmienić, że ja go zmienię, że on ma tą część taką wrażliwą i taką do związku, ale jak jesteśmy z innymi znajomymi, to się ze mnie śmieje. Ale myślę, że tak właśnie w liceum, gimnazjum miałam duże powodzenie, że biegałam za chłopakami. Myślę, że ja też miałam taki bardzo attitude, że wiecie, kupowało się ten push-up bra, robiłam swoje paznokcie, robiłam makijaż, zawsze się wystroiłam, że tak powiem, do szkoły. Jeżeli chodziliście w tym samym czasie, co ja do gimnazjum i liceum, czyli w fazie, kiedy była euforia, wszystkie dziewczyny robiły glitter make-up, oglądały się dużo YouTube'a amerykańskiego, nie wiem, Selena Gomez, nie wiem, kto był nawet gwiazdami wtedy. Kogo się wtedy oglądało? Myślę, że dużo tak szło z Ameryki i właśnie z jakichś takich seriali, że miałam taki attitude, że dla mnie to była gra i mam wrażenie, że też przez to, że w liceum, powiedzmy, że to było całe moje życie, to co się dzieje w szkole i różne jakieś dramy i właśnie relacje i imprezy, to ja po prostu się tak, powiedzmy, że z czasem powiem, że jakby bawiłam się, ale no to było moje życie i zawsze biegałam z jakimiś chłopakami i czułam się wtedy bardziej kobietą, że tak powiem, bardziej, wydaje mi się, że to był taki trochę mój pik dojrzewania i takiej seksualności, bo później się na przykład to zmieniło. Zmieniałam się z dziewczynki na młodą dorosłą, może nie na kobietę, ale na nastolatkę, że tak powiem. I później była pandemia i pamiętam, że ja opowiadałam bardzo dużo razy, zmieniłam tak moje życie, że przestałam wychodzić na imprezy, przestałam spędzać czas z ludźmi, którzy tak naprawdę, jakby te relacje są, ale nie są jakieś bliskie, nie są oparte na miłości czy zaufaniu. Są to takie bardzo nastoletnie relacje, skupione na zabawie, na jakiejś też trochę konkurencji. Każdy jakby walczy o swoje, że tak powiem. Więc jak była pandemia, to właśnie zamknęłam się w domu, że jakby przestałam wychodzić, przestałam randkować i w tamtym momencie dosłownie tak zamknęłam się w domu, ale mam wrażenie, że ja całkowicie tak, moje ciało się zamknęło, że ja w ogóle, odkąd była ta pandemia i jakby przestałam biegać tak z chłopakami, straciłam w ogóle zainteresowanie, jeżeli chodzi o chłopaków i to się też połączyło z moimi zaburzeniami odżywiania. Moje libido, mój pociąg seksualny, jakby to zniknęło całkowicie. Nie miałam w ogóle zainteresowania w czymkolwiek, jeżeli chodzi o tą seksualną strefę. Jakby nic, dosłownie nic.
byłam singielką, byłam bardzo skupiona na sobie, byłam bardzo w swojej głowie, bardzo dążyłam do jakiegoś perfekcjonizmu i myślę, że tak dążyłam, tak jak moja terapeutka to nazywała, do bycia taką grzeczną dziewczynką, więc jakby była taka ogromna zmiana, gdzie ja byłam trochę taka euforia, Mary, biegałam za chłopakami, wiecie, całowałam się na imprezach z jakimiś chłopakami i tak dalej. I później to się tak zmieniło w taką, no właśnie, grzeczną dziewczynkę, że ja nie wychodziłam. I myślę, że stworzyłam sobie taki obraz, jak wygląda taka perfekcyjna wersja mnie. I wiecie, spotykanie się z chłopakami, bieganie za chłopakami, no to nie. Jakby miałam już takie, że nie, to nie pasuje, to nie jestem ja i to nie jest warte jakby mojej energii. I zupełnie przestałam biegać za chłopakami. I w tamtym momencie też pojawiło się jakby dążenie do perfekcjonizmu, pojawiło się też duży taki wstyd, jeżeli chodzi o moją seksualność, że zamknęłam się właśnie kompletnie, nie potrafiłam w ogóle nawet o tym mówić, jakby tak obrazowo wzięłam sobie tę moją seksualność, zamknęłam w pudełku, odstawiłam na półkę i tak żyłam sobie przez rok bez niej. I następnie przeprowadziłam się do Warszawy i dalej byłam perfekcjonistką, dążyłam do perfekcjonizmu, starałam się być idealna. W ogóle nie miałam takiego zainteresowania, żeby wychodzić na randki, jak się przeprowadziłam. Pamiętam, że przed przeprowadzką byłam w jednej relacji, że jakby pojawiło się coś, ponieważ to nie było tak, że ja w ogóle nie myślałam o chłopakach, nie miałam cruszy, których, wiecie, nie wiem, oglądałam na internecie, czy po prostu to był Timothée Chalamet, czy jakby cokolwiek, że dalej, wiadomo, myślałam o jakichś chłopakach, ale nigdy czułam się taka zamknięta, że nie chciałam zrobić tego pierwszego kroku, czy żeby coś się wydarzyło. I pamiętam, że w wakacje znalazłam się w relacji bardzo szybko i to była taka relacja, taka bardzo według mojego schematu. Ogromna fascynacja, idealizacja osoby, wow, jesteśmy stworzeni dla siebie soulmates. Po paru miesiącach dewaluacja. Ta osoba nie jest tą osobą, jaką jakby wydawało mi się, że jest i za bardzo nie podoba mi się już i straciłam taką naturalną attraction do tej osoby, że tak powiem, dostałam ick i nie da się go zwalczyć, nie da się go zmienić i jakby nie mogę być już tą osobą, jakby to było koniec. Więc jakby to się wydarzyło i później w wakacje przeprowadziłam się do Warszawy i w ogóle nie miałam zainteresowania. Wydaje mi się, że ta relacja wtedy mnie tak bardzo poruszyła, czy tak przestraszyła trochę, ponieważ naprawdę myślałam, że jesteśmy stworzeni dla siebie, wtedy z tym chłopakiem i miałam taki ogromny plan na naszą przyszłość, że w ogóle this is the end, co nie? I później jakby okazało się, że nie i był ogromny zawód i mnie te emocje, wtedy nie wiedziałam, ale myślę, że teraz te emocje mnie tak przestraszyły, ten taki zawód, taka pustka i takie jak ja mogłam myśleć, że to jest to, jakby wiecie, taka też duża złość na siebie, że czemu nie wiedziałam lepiej, że tak powiem. I później w ogóle nie miałam zainteresowania. Miałam takie, muszę skupić się na sobie, na swojej działalności. Miałam też, że nie chcę się spotykać, ponieważ to mi odbierze coś, że nie będę mogła być taka skupiona na swojej pracy. Bardzo wszystko takie czarno-białe. I przez rok mieszkania w Warszawie wyszłam na jedną randkę. Dosłownie. I pamiętam, że to była randka z chyba Tindera. Tinder albo Bumble, może Bumble, chyba Bumble. To była jedna randka z chłopakiem, która była bardzo miła, bardzo fajna i to było dosłownie przed moim wylotem do Stanów. To było chyba z miesiąc przed. Była to bardzo fajna osoba i też to było nie to, co zawsze, czyli ogromne zauraczenie, fascynacja, musimy być razem, tylko wow, ta osoba jest ciekawa i czuje się komfortowo i czuje się bezpiecznie przy tej osobie i fajnie nam się rozmawia. Było to tego typu relacja. Ale no, musiałam wyjechać, więc jakby się ona zakończyła bardzo szybko. Więc ja dalej byłam taką bardzo grzeczną dziewczynką. Wtedy też w Warszawie zaczęła się moja terapia i po terapii, po rozpoczęciu poznałam tego chłopaka, co wydaje mi się, że nie wydarzyło się bez powodu, czy jakby ja wierzę w to, że dostajemy jakichś ludzi na naszej drodze, którzy nam pokazują, że zachodzą jakieś zmiany w nas. Jak przeprowadziłam się tutaj, to dalej czułam się jak dziewczynka. Czułam się dosłownie, nie potrafiłam popatrzeć na siebie jak na kobietę. I dopiero dzięki porównywaniu się, i to był taki przełom, że ja z Eriką widziałam ją i widziałam siebie. I widziałam, że ona na siebie patrzy bardziej jak na kobietę, niż ja na siebie. Że na przykład przechodziłyśmy jakąś ulicą i ona mi mówiła, że ten mężczyzna się na mnie popatrzył, a ja w ogóle co? Czemu? I ona mi tak tłumaczyła, że wiecie, ja miałam wtedy 20 lat, ona miała 23 lata, czyli Erika była dosłownie w moim wieku, co ja teraz. I mówiła, że no to jest normalne, że mężczyźni się tobą interesują. Jesteś ładną, atrakcyjną, młodą kobietą. I miałam takie, co? Jakby czemu? Jakby Bardzo takie z punktu dziecka. I zaczęłam też o tym bardzo mówić na terapii. I moja terapeutka powiedziała, że u mnie w pewnym momencie doszło do takiego ogromnego odrzucenia siebie i swojego ciała, z czym się jakby łączy ta seksualność.
i też jak zaczęłam o tym gadać na terapii i przez jakie wydarzenia jakby doszło do tego, to zaczęłam właśnie bardziej tak pracować nad moją seksualnością. Pamiętam, że moja terapeutka mi wspomniała o jednej książce, żebym mogła zerknąć, przeczytać, że to jest kolejna jakaś sfera życia, gdzie też edukacja jest bardzo ważna. To jest tak samo jak, nie wiem, samorozwój, jak część nasza spirytualna i seksualność, to jest kolejna z nich, relacje i tak dalej. I pamiętam, że wtedy też się przeprowadziłam tutaj i jak ktoś do mnie podchodził do jakiejś kawiarni i zagadywał do mnie jakiś mężczyzna, ja czułam się tak zawstydzona i tak nieśmiała, mnie to tak onieśmielało, że ja, wiadomo, że to nie jest tylko, że czułam się jak dziewczynka, a nie kobieta, bo myślę, że po prostu moje poczucie wartości i to wszystko miało wpływ na to, ale ja nie potrafiłam na siebie popatrzeć jak na kobietę, że byłam taką uroczą dziewczynką. Więc wtedy widziałam, że taki mój rozwój jakby seksualny stanął w miejscu. I jak jakiś mężczyzna się właśnie mną interesował, czy słyszałam komplementy, to miałam mnóstwo podejrzeń i miałam takie, że czemu ja mu się podobam, jakby that's so weird. I też pamiętam, że często to powtarzałam, że na przykład dużo starszych mężczyzn, nie o wiele starszych, ale na przykład taka różnica 5+ lat, maksimum 8 lat czy 9 lat. Jak wychodziłam na tego typu randki, albo zagadywał do mnie mężczyzna, który miał tyle lat, to ja miałam takie ogromne podejrzenia i jakby dlaczego, bo wiedziałam, jak młodo wyglądam. Zwłaszcza kiedyś. Wydaje mi się, że teraz już nie ma takiej różnicy. Wydaje mi się, że już tak bardziej dojrzałam do siebie i czuję się bardziej jak kobieta, ale wcześniej dosłownie byłam jak taka niewinna sarenka i po prostu nie wiem, co jest w głowie kogoś, jakby starszego mężczyzny, że zagaduję do tak młodej dziewczyny, bo wyglądałam na jeszcze młodziej niż jestem. Że jakby ja miałam 20 lat, ale wyglądałam na jakieś 16, że tak powiem. I teraz pamiętam, że jak na przykład chodziłam na randki i wiecie, ja chciałam zawsze, jak się przeprowadziłam, to od razu zaczęłam chodzić na randki i tak regularnie randkowałam, to ja mam wrażenie, że dla niektórych mężczyzn albo dla siebie, jakby mi się wydaje, że ja się zachowywałam jak taka aseksualna osoba. Że ja szłam na randkę i zero flirtu, tylko wiecie, mnóstwo zadawania różnych pytań i był tam też jakiś humor i coś tam, ale jak na przykład jakiś koleś powiedział mi jakiś komplement, albo zrobił jakiś move on me, powiedział mi coś takiego, wiecie, że jakby flirtował ze mną, to ja w ogóle tego nie potrafiłam przyjąć, tylko zmieniałam jakiś temat, czułam się tak niewygodnie, miałam takie, że nie, że tak byłam bardzo zamknięta. Z flirtem było bardzo ciężko i w ogóle jeżeli chodzi o moją przyjemność, jak byłam też na spotkaniach, to co ta osoba myśli o mnie, a nie czy ja lubię tą osobę, czy ja się czuję dobrze, komfortowo, czy ta rozmowa, nie wiem, jest przyjemna dla mnie, czy nie wiem, tej osoby energia jest jakaś dla mnie nieprzyjemna. Też często opowiadałam, że bałam się kontaktu wzrokowego, więc ogólnie ja się bardzo bałam takiej bliskości normalnej i myślę, że to ma duży wpływ później na to, jak się zachowujemy w relacjach, jak myślimy o sobie, wiecie, jak są lęki, to one tak naprawdę blokują nas przed czuciem przyjemności. I to, co mi najbardziej pomogło w dojściu do takiej swojej kobiecości i takie pozwolenie sobie na odczuwanie przyjemności i że ja mogę się z kimś spotkać, bo chcę wyjść na randkę dla siebie, a nie bo szukam czegoś, bo jestem na misji, to właśnie tak z perspektywy myślę, że terapia bardzo dużo mi dała, po prostu powiedzenie, że ja widzę, że coś jest nie tak, że ja się boję, że ja nie chcę mieć kontaktu z żadnym mężczyzną, że moje ciało od razu się całe jakby buntuje, zamyka, że jakby ja nie chcę, żeby nikt mnie dotykał, że była bardzo taki wstręt do tego, bo kojarzyło mi się to z naruszeniem jakichś moich granic. I mam wrażenie, że w pewnym momencie tak coś nagle kliknęło w mojej głowie i poczułam się bardziej kobieco. I to był taki fajny okres i myślę, że nadal on trwa. To się wydarzyło w zeszłym roku i myślę, że to też przez różne relacje, że takie relacje they jakby healed me i pracowanie nad poczuciem własnej wartości, że ja miałam takie, jakiś chłopak do mnie zagadał, czy on mi się podoba, w sumie to mi się podoba, to wyjdę na randkę, ale kiedyś by było tak, że co ten chłopak ode mnie chce, wyjdę na randkę, ale jakby byłam taka niepewna, jakby nie wiem. I stało się takie bardziej playful. Pamiętam, że też miałam taką fazę, że zaczęłam ubierać tak bardziej kobieco, że zaczęłam na to zwracać uwagę, że nie tylko cute i tak dalej, i tak grzecznie, przez to, że to był taki mój obecny temat na terapii i przez to, że widziałam, że ja stanęłam z tym w miejscu, to naprawdę włożyłam dużo energii w to. I właśnie zaczęłam zwracać uwagę, żeby ubierać się tak jak chcę i bardziej seksownie i na przykład tańczenie. Taniec jest dla mnie czymś takim, że ja się czuję bardzo kobieco, tańczyłam taniec towarzyski i ja bardzo często do dzisiaj mam tak, że włączam sobie jakąś muzykę, która, nie wiem, mi się podoba
i tańczę sobie. Czy to coś z towarzyskiego, czy to coś, nie wiem, z hip-hopu, czy nie wiem, jeżeli chodzi o biodra i tak dalej, po prostu movement i ruszanie się. I wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale w pewnym momencie jakby ja kocham też tańczyć, kocham wychodzić na imprezy i tańczyć, ruszać się w swoim ciele i czuć swoje ciało i tak się łączyć z nim w taki sposób i myślę, że dla kogokolwiek, ale dla kobiet jest to coś bardzo pomocnego, takie narzędzie, jeżeli chodzi o taniec, że to jest takie bardzo duże łączenie się ze swoim ciałem. Pamiętam, że wtedy też czułam się taka bardzo empowered, że znalazłam się w paru takich casualowych relacjach i myślę, że mogę o tym mówić, ponieważ wszyscy jesteśmy dorośli i skończyłam 23 lata, więc już na pewno nie jestem dzieckiem. Śmieję się. Ale byłam w paru takich casualowych relacji, które bardzo dużo mi dodały i na przykład później z czasem wiedziałam, że to nie jest coś dla mnie, ponieważ podchodzę do relacji bardzo emocjonalnie i miałam takie, że okej, ale dlaczego ta osoba nie chce ze mną być, ale chce mnie widzieć tak po prostu. Więc jakby w pewnym momencie one się skończyły, bo jednak bolało mnie to. Ale czułam się taka bardzo sprawcza i już nie taką ofiarą tego, że ja mogę napisać do jakiegoś chłopaka i się z nim umówić i wyjść na randkę i wiecie, nie wiem, no po prostu spotkać się z chłopakiem. I cieszę się, że miałam taki moment w mojej dorosłości, gdzie mogłam tego doświadczyć, ponieważ hookups dla niektórych osób będą dla niektórych nie. Są bardzo dużo dziewczyn, którym odpowiada tego typu sposób, nie wiem, relacje i tego typu umowa, a niektóre dziewczyny zupełnie nie i nigdy nie będą próbować, bo to nie jest dla nich. Ja się cieszę, że spróbowałam i widziałam, że dawało mi to jakby dużo dobrego do życia, nie wiem, dużo przyjemności, satysfakcji i też taka duża sprawczość, co było bardzo fajne, że właśnie już nie jestem ofiarą, a z drugiej strony widziałam też minusy tego i mogłam zadecydować, czy tak, czy nie. I czułam się też właśnie taka bardzo dorosła i bardzo taka, no jak kobieta. I też to nie jest tylko w odniesieniu do relacji. Pamiętam, że to jak ja się z sobą czułam, że ja się czułam bardzo atrakcyjna i bardziej też zaczęłam akceptować moje ciało. Pamiętam, że też w tamtym momencie wróciła moja miesiączka trochę wcześniej, czy jakby w okolicach tego czasu, że naprawdę czułam się jak kobieta. I myślę, że też posiadanie miesiączki i przewrócenie miesiączki było ogromnym aspektem tego. I myślę, że teraz, w tym momencie mojego życia, czuję się najbardziej kobieco i czuję się jak kobieta, że tak powiem. Czuję swoją taką siłę i moc i wartość w tym i co to oznacza jakby bycie kobietą w tym świecie. Bardzo dużo też przeczytałam książek, jeżeli chodzi o bycie kobietą w tym świecie. I coś, czego się nauczyłam, że to jest właśnie sfera naszego życia, że to nie jest tak, że jestem kobietą, czy jakby i koniec i tutaj się zatrzymuje rozwój, bo na przykład kupiłam sobie parę książek, jeżeli chodzi o to po prostu edukowanie się, a z drugiej strony też mam parę takich praktyk, które robię, żeby czuć się bardziej kobieco. Na przykład, tak jak mówiłam, że tańczenie i robienie takich romantycznych rzeczy i ogólnie skupianie się na swojej przyjemności. I to może być na przykład wzięcie kąpieli w wannie. Może to być położenie się w łóżku i popsikanie się jakimiś ładnymi perfumami, czytanie książki albo szkicowanie, malowanie. To jest na przykład robienie swojego makijażu, robienie swoich paznokci, noszenie biżuterii. Następnie zrobiłam to parę razy, że na przykład pod prysznicem jadłam pomarańcze i wiecie, czujesz ten zapach i jakby jest to bardzo przyjemne i są bardzo romantyczne. I myślę, że właśnie jeżeli chodzi o bycie kobietą i rozwijanie się i dojrzewanie do siebie i bycie po prostu bliżej siebie, to fajnie jest robić takie rzeczy i po prostu skupiać się na tej przyjemności. I dbanie o siebie w taki sposób, że I wanna feel hot. Wychodzę dzisiaj, nie wiem, na miasto, wychodzę dzisiaj się spotkać i chcę się czuć hot. Chcę jakby cultivate them hot energy i bycie hot girl. I wiadomo, że nie zawsze czuję się jak, nie wiem, hot girl i myślę, że większość czasu dalej się czuję jak taka cute, sweet girl, ale też odkryłam tą taką część mnie, która potrafi być hot, która potrafi flirtować, która potrafi rozmawiać o jakichś takich rzeczach. Jest to bardzo ważny aspekt każdej osoby. Każda osoba ma to coś w sobie. Na przykład czasami z koleżankami widzimy jakichś chłopaków, nie wiem, na mieście czy coś, że po prostu niektóre osoby mają taką dark, hot energy. I wydaje mi się, że nawet na internecie można, nie wiem, popatrzeć na różne osoby i stwierdzić, kto ma hot, dark energy. I to jest coś, co każdy ma to w sobie, ja uważam. I niektórzy to zagłuszają, niektórzy nie wiedzą, że to mają w sobie, albo nie jest to tak na pierwszym planie, jak u innych, a na przykład
znam w moim życiu dużo chłopaków, dużo mężczyzn, dużo kobiet, które mają w sobie więcej tego takiego hot energy, czy więcej takiej hot dark energy, że tak powiem. Mam nadzieję, że zrozumiecie, o co chodzi. To jest po prostu, to się tak czuje w kimś, że te osoby lubią bardziej flirtować i tak są takie 24/7 horny, I would say. Więc tak, cieszę się, że potrafię tap into my hot, sexy energy i zachęcam każdego, zwłaszcza wszystkie młode, dorosłe kobiety, żeby dbać o siebie i że to jest część ciebie i najważniejsze, że ty nie musisz to robić, bo ktoś powiedział, że to jest coś ważnego, tylko zastanów się, jak ty masz się wobec jakby tej swojej energii i czy czujesz się jak kobieta i co może pomóc ci zaakceptować bardziej ciebie, twoje ciało i ten właśnie taki aspekt seksualności swojej. Pomyślę, że też, nie wiem, bycie w żeńskiej energii i bycie kobietą to wiąże się z innymi rzeczami, że nie tylko tak z zewnątrz i jak o siebie dbasz, tylko też tak w środku, w swojej głowie, czy ty dalej pchasz i ciśniesz się z jakimiś rzeczami, że musisz zrobić to i to-do listy, które się nie kończą i wtedy, wiecie, ciężko mieć tą taką przestrzeń na bycie zrelaksowaną i bycie żeńskiej energii, jak cały czas, nie wiem, planujesz i masz takie, że jest tyle rzeczy do zrobienia i nie potrafisz odpocząć. Mi się wydaje, że, nie wiem jak wy, ale ja się wychowałam w otoczeniu kobiet, które były zapracowane, przemęczone, które się poświęcały, które zajmowały się całą rodziną, które miały tyle na głowie, właśnie zestresowane, nigdy nie miały czasu, żeby dbać o siebie. I ja nie chcę być kobietą, nie chcę być tą osobą w moim życiu, w życiu innych, w życiu, nie wiem, moich dzieci odległych. Nie chcę być tą kobietą, która cały czas jest zestresowana i nie potrafi odczuwać przyjemności i dbać o siebie i kultywować siebie i celebrować siebie. Więc tak, dziękuję bardzo Wam za wysłuchanie. Koniecznie dajcie mi znać, gdzie Wy jesteście w swoich etapach do dochodzenia do swojej kobiecości. Ja wiem, że u mnie w życiu jeszcze się bardzo dużo zmieni w relacji ze mną i z moją kobiecością i uważam, że jestem dopiero tak na takim początku takiego poznawania siebie, że tak powiem, co jest ekscytujące. Więc dziękuję bardzo za wysłuchanie. Napiszcie do mnie na Instagramie albo tutaj w komentarzach. Jeżeli słuchacie na Apple Podcast, Spotify, YouTube, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie ocenę, zasubskrybujecie mój kanał, zasubskrybujecie mnie na Spotify, Apple Podcast. Czuję, że moje gardło nie jest dobrze, ale mam nadzieję, że mój głos nie był jakoś irytujący i mam nadzieję, że był sexy przy stawaniu się kobietą. Okej, muszę przestać. Dziękuję wszystkim moim patronom za wspieranie podcastu. Link do Patronite jest w opisie, gdzie możecie współtworzyć ze mną podcast. Więc tak, dziękuję Wam, trzymajcie się, wysyłam Wam dużo zdrowia, ponieważ wiem, że w tym okresie dużo osób choruje. Buziaki i do usłyszenia za tydzień.